Cześć, witaj na kanale Freak Toys. Co jest duże, czerwone i wściekłe? Poznajmy generała Tadeusa Thunderbolta Rossa, znanego również jako Red Hulk z najnowszego filmu Marvel Studios Kapitan Ameryka – Nowy Wspaniały Świat. Zapraszam na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą wielką figurkę, przyjrzyjmy się na początek opakowaniu, gdzie na górze znajdziemy logo serii figurek Marvel Legends. Poniżej umieszczono transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, natomiast jeszcze niżej możemy znaleźć logo filmu Kapitan Ameryka Brave New World oraz oczywiście nazwę tego bohatera, czy też w tym przypadku złoczyńcy, Czerwony Hulk. Na samym dole również znajduje się małe logo producenta tej figurki, czyli firma Hasbro. Na bokach tego opakowania możemy znaleźć grafikę przedstawiającą nam, jak Red Hulk będzie prezentował się w filmie. I tak zarówno z jednej, jak i z drugiej strony znajduje się dokładnie to samo zdjęcie. Natomiast na odwrocie tego opakowania znajdziemy tą samą grafikę, ale już w pełnej krasie oraz krótki opis mówiący nam, że Red Hulk to potwór autorstwa Samuela Sterna. Red Hulk jest niesamowicie silnym i groźnym przeciwnikiem. Jego skóra emanuje intensywnym ciepłem, paląc wszystko, czego tylko dotknie. A więc tutaj robi się już dosyć ciekawie. Także teraz otwórzmy tą figurkę i sprawdźmy, jak prezentuje się bez tego opakowania. Figurka Czerwonego Hulka została stworzona w skali 6 cali, zresztą jak inne figurki serii Marvel Legends. Ale jak wiemy, Hulk był dosyć dużą postacią, a więc i figurka będzie większa, także sprawdźmy teraz, jak to przełożyło się na wysokość w centymetrach. Otóż Red Hulk mierzy dokładnie 22,5 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w tej samej skali, czyli w skali 6 cali i również będą to figurki serii Marvel Legends. Pierwszą z nich będzie filmowy Kapitan Ameryka, ale w wersji Steve'a Rogersa, natomiast drugą figurką będzie filmowy Iron Monger. Jak widzimy, figurka Hulka jest sporo większa od figurki, która przypomina wielkością normalnego człowieka. Natomiast kiedy porównamy ją z Iron Mongerem, który był zbroją, do której wchodził człowiek, to jak najbardziej tutaj wszystko się zgadza, bo Iron Monger jest gabarytowo większy, a więc moim zdaniem zostało tutaj odwzorowane to bardzo dobrze. Teraz porównamy Hulka z figurkami 7-calowymi, dlatego po lewej stronie ustawiłem serialowego Flasha od DC Collectibles, który odzwierciedla standardową figurkę 7-calową. Natomiast po prawej stronie ustawiłem Big Figa Killer Croca od McFarlane Toys i jak widzimy, Hulk jest bardzo porównywalny do Big Figów, a więc ta wysokość też jak najbardziej tutaj cieszy. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z innymi figurkami Hulków z mojej kolekcji. Po lewej stronie ustawiłem She-Hulk, również z serii Marvel Legends od Hasbro w skali 6 cali, natomiast po prawej stronie standardowy Hulk z filmu Avengers od Diamond Select Toys w skali 7 cali. Jak tutaj możemy zauważyć, skala 7-calowa nadal góruje i zielony Hulk jest zdecydowanie gabarytowo większy od naszego dzisiejszego bohatera. Na koniec dorzucam kadr walki, chyba na którą wszyscy czekają. Mam nadzieję, że takowa w filmie się pojawi, a nagrywam tą recenzję jeszcze przed premierą filmu, także kto wie, kto wie. Do figurki Czerwonego Hulka dodano dwa akcesoria, z czego pierwszymi jest para dodatkowych wymiennych dłoni zaciśniętych w pięść. Dzięki temu dostajemy możliwość różnych kombinacji przy pozowaniu tej figurki. Oto kilka propozycji. Drugim akcesorium jest wymienna dodatkowa głowa z bardziej łagodnym wyrazem twarzy. Ale czy ta głowa przypomina Harrisona Forda wcielającego się w Red Hulka? Gdyby przemalować ją na kolor zielony, równie dobrze mógłby być to tradycyjny Hulk, ale fajnie, że mamy tutaj możliwość wymiany. Jak widać, akcesoriów w tym zestawie nie ma za dużo, ale na szczęście figurka rekompensuje nam to swoją wielkością. Jeżeli chodzi o detale, to głównie w oczy rzuca się wielka czerwona muskulatura, ale zacznijmy od głowy. Tak jak wspominałem wcześniej, w rolę czerwonego Goliata wcielił się Harrison Ford. I na tej głowie wygląda to już troszeczkę lepiej, ale seria Marvel Legends przyzwyczaiła nas już do większego podobieństwa. Muskularna klatka pokryta została ciemnym zarostem i miło, że zadbano tutaj o taki szczegół. Na brzuchu znajduje się wielki six-pack, natomiast na ramionach sporadycznie można dostrzec wystające żyły.
Red Hulk ma na sobie o dziwo ładne i niezniszczone spodnie, co jest niezgodne z tym, co do tej pory mogliśmy zobaczyć w zwiastunach. Tam są popękane i poprzecierane. Dlaczego zastosowano taki zabieg? Ciężko powiedzieć. Nogi zwieńczone są wielkimi stopami, dzięki którym figurka stoi stabilnie. Plecy to kolejny dowód na to, że Red Hulk nie opuścił dnia na siłowni, bo mięśnie aż się stąd wylewają. A więc figurka wygląda bardzo dobrze, ale nie do końca jako dokładny filmowy odpowiednik. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. Głowa znajduje się na stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać ją na boki, pochylać w dół oraz unosić do góry, a także pochylać na boki. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym możemy też obracać w bicepsie o 360 stopni, zginać w łokciu, gdzie mamy podwójny staw, ale jak widać nie daje nam pełnego zgięcia. No i oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła oraz pochylać w przód i odchylać w tył. Talia ruchoma jest w 2 punktach, z czego pierwszy znajduje się w klatce piersiowej, dzięki czemu możemy obracać figurkę na boki, pochylać w dół, odchylać mocno w tył, a także pochylać na boki. Jest to staw kulkowy. Natomiast drugi staw znajduje się w pasie. Dzięki niemu możemy tylko obracać talią na boki. Nogi możemy unosić do góry, delikatnie w tył, na boki. Poza tym możemy obracać w udzie o 360 stopni, zginać w kolanie, gdzie również mamy, podobnie jak w łokciu, podwójny staw. Poniżej znajdziemy też delikatną rotację w piszczelach. Również się przydaje przy pozowaniu. I na koniec zostały nam ruchome stopy, które możemy unosić do góry, w tył oraz na boki. A więc jak widzisz, ta pozowalność pomimo tak wielkiej muskulatury jest podobna do figurek standardowych w skali 6 cali, a więc tylko to wypada na plus. Podsumowując, kiedy recenzuję tą figurkę, to do premiery filmu Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat został równo tydzień. A więc ciężko odnieść się tutaj co do samej postaci Red Hulka. Ale figurka wygląda super, mimo tego, że nie jest zbytnio podobna do filmowego pierwowzoru. Pozowalność jak na taką muskularną figurkę też wypada bardzo dobrze. Akcesoria są dosyć podstawowe, ale dobrze, że w ogóle są. A więc dam tej figurce ocenę 9 na 10 i z radością ustawię ją na swojej półce. Mam nadzieję, że film mnie nie zawiedzie i po premierze będę patrzył na tą figurkę z taką samą radością. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!